Zapraszam Was do małego domu parterowego, który na jednym poziomie i na zaledwie 116 metrach plus garaż łączy wszystkie potrzebne wygody. Poznacie energooszczędny projekt i dopracowane wnętrze, które płynnie łączy się z ogrodem. Oglądając film do końca dowiecie się też, ile kosztuje budowa takiego kompaktowego domu, ponieważ o szczegółach porozmawiam z panem Karolem z firmy Mytkowski Domy Energooszczędne, która jako generalny wykonawca zajęła się jego budową. Jaką tutaj mamy powierzchnię działki? Działka ma 2020 m2 i znajduje się na końcu drogi dojazdowej. To też dlatego garaże są usytuowane z czoła budynku, aby uzyskać plac manewrowy do samochodów. Natomiast dla naszego inwestora udało się wygospodarować miejsce dla jego ulubionego sportu, jakim jest koszykówka. Działka jest otoczona z trzech stron lasem i celem inwestora było takie wkomponowanie domu w tą działkę, aby tarasy pojawiły się od strony nasłonecznionej. Okna tarasowe są wystawione na promienie słoneczne, które zimą zdecydowanie dogrzewają jeszcze nam ten budynek. Budynek jest wybudowany w wysokim standardzie energooszczędnym. Inwestor zdecydował się na gruntową pompę ciepła, na rekuperację, na wybudowanie domu z silikatu i ocieplenie go 24 cm styropianem grafitowym. Jest to zdecydowanie na wyższy standard na rynku. Miscommunication leading us into a place where their lives strive. Still tolerate the things like greed and hate that rule this life. When we can change the world. Jak rozplanować parterowy dom z 3 sypialniami na 115 metrach kwadratowych? Chodźcie, zapraszam do środka. Ten dom jest niewielki, ale za to każdy metr został dobrze wykorzystany. Zobaczcie, że ten wiatrołap ma 5 m2, a jednak znalazła się tutaj duża szafa na całą ścianę. Jej głębokość to 65 cm, natomiast odległość od szafy do ściany to 130 cm. Zauważcie, że jasny kolor frontów i szklane loftowe drzwi optycznie powiększają nam przestrzeń. Robimy jeden krok, wchodząc do środka od razu widzimy, że komunikacja w tym domu została ograniczona do minimum. Korytarz jest naprawdę niewielki. Idąc w prawo znajdziemy łazienkę gościnną oraz ciekawie zaaranżowaną łazienkę główną, a także 3 pokoje. 2 z nich mają po 12 m2 każdy. Jest także jeden mniejszy pokój o powierzchni 9 m2. Ważnym punktem w tym projekcie było wygospodarowanie oddzielnej strefy technicznej, która znalazła się na szczycie budynku. To oznacza, że pralnia i kotłownia sąsiaduje z garażem. W przeciwległej części domu znajduje się jasna 30-metrowa strefa dzienna. Jest również półotwarta kuchnia, czyli kolejne 16 m2. Zapraszam, pokażemy, jakie zastosowaliśmy okna w budynku. Od strony tarasu, od strony słonecznej udało się zamontować duże okno przesuwne HS, które idealnie nam obsługuje część mieszkalną z częścią tarasową i ogrodową. W budynku też zastosowano moskitierę, która odsłania nas od nieprzyjemnych owadów, które nam utrudniają życie w okresie letnim. Natomiast od strony jadalnianej zamontowaliśmy duże okno fix, przeszklenie, tak aby doświetlić budynek, stół jadalniany w okresie jesienno-zimowym, kiedy promieni słonecznych jest zdecydowanie mniej. Wchodzimy do środka i otwiera się przed nami salon z jadalnią z pięknym widokiem na zieleń.
Długość salonu to 6,5 metra, a szerokość 4,5 metra. Natomiast to wielkie przesuwne okno na całą ścianę razem z kolejnym oknem przy jadalni sprawiają, że mamy wrażenie przebywania w znacznie większej przestrzeni. Kuchnia jest subtelna i ponadczasowa i również ma własne okno. Co więcej, to jest okno narożne. Górna krawędź szyby kończy się na wysokości 2,20 m, licząc od poziomu podłogi. Kolejnym mocnym akcentem w tej kuchni jest wyspa, której fronty pięknie współgrają z drewnianą podłogą. Na pewno już też zdążyliście zauważyć, że kuchnia jest półotwarta. Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ siedząc na kanapie nie widzimy zabudowy kuchennej na całą ścianę. Też takim coraz częściej pojawiającym się patentem do kuchni jest wysuwana półeczka na ekspres do kawy. Myślę, że to rozwiązanie pokochają zwłaszcza minimaliści. Nasz inwestor szczególnie zwrócił nam uwagę na to, że chciałby mieć takie zadaszenie nad wejściem, zasłonięte z dwóch stron. Ładne zadaszenie z płaskim dachem, z odprowadzeniami wody wewnątrz ścian. No, pięknie ubiera taki budynek z nowoczesną bryłą. Chciałbym tutaj szczególnie zwrócić uwagę na drzwi, jakie stosujemy w naszych domach. Są to drzwi firmy Parmax, jedne z najlepszych według mnie drzwi na rynku. Te akurat są o podwyższonym standardzie, przez inwestora doposażone w czytnik linii papilarnych. Uważam, że jest to jedna z najlepszych pozycji na rynku, szczególnie do domów energooszczędnych. Wyzwaniem w tym projekcie było praktyczne wykorzystanie każdego metra i to doskonale widać w tej łazience. Ona ma powierzchnię 8 m² i zobaczcie, że udało się tutaj połączyć podwójne umywalki, prysznic o wymiarach 130 na 170 cm, a także szafy w zabudowie. Chciałam też zwrócić Waszą uwagę na spójność tych wnętrz. Zobaczcie, że na ścianie z umywalkami mamy tapetę w szarościach, natomiast szafka podumywalkowa wyraźnie nawiązuje nam do frontów wyspy kuchennej. I to jest właśnie ten sposób na wprowadzenie harmonii do wnętrza, zwłaszcza w takim niedużym domu. Tarasy przy domu mają łącznie aż 40 m² i elementem wspólnym dla strefy domowej i tarasowej jest drewno. W środku widzieliśmy deskę warstwową na podłodze, natomiast na tarasie jest położone drewno egzotyczne w takim surowym wydaniu. Zauważcie, że w każdym pokoju mamy okna do podłogi, przez które można wyjść na działkę, a to jeszcze bardziej ułatwia nam komunikację w tym domu parterowym. Mieszkańcom zależało na ogrodzie, w którym można wygodnie wypoczywać i przyjmować gości. Stąd duży, drewniany taras, palenisko z siedziskiem z betonu architektonicznego i ta designerska altana wykonana przez firmę Wood Expert, konstrukcje drewniane. Zobaczcie, że mamy tutaj jadalnię z kuchnią letnią, miejsce do wypoczynku, ale to nie wszystko. Jest też siłownia na świeżym powietrzu. Całość została wykonana z dbałością o każdy najmniejszy detal i moim zdaniem ta drewniana konstrukcja świetnie pasuje też do leśnego otoczenia. Więcej szczegółów na temat tej altany oraz całego projektu ogrodu autorstwa pracowni Avantgard Ogrody poznacie w jednym z kolejnych odcinków. Nasza firma Mytkowski Domy Energooszczędne to generalny wykonawca murowanych domów jednorodzinnych. W naszym portfolio znajduje się blisko 100 projektów, które mogą być dowolnie modyfikowane na potrzeby klienta. Klienci, którzy nie znajdą tam projektu dla siebie, nie mają się co martwić. W naszej cenie budowy jest stworzenie dla nich indywidualnego projektu zgodnie z ich potrzebami. Także jeżeli jest klient, który posiada już swój projekt, sporządzamy dla niego wycenę i przygotujemy ofertę na budowę takiego domu. Budowa tego domu trwa około 7 miesięcy.
Klient podczas budowy tak naprawdę niewiele ma obowiązków. Przekazuje nam cały plac budowy, my się tym zajmujemy, przygotowujemy organizację budowy, ekipy, tak żeby możliwie odsunąć inwestora od problemów związanych z budową. Dziękuję Wam za wspólne oglądanie tego domu i być może zastanawiacie się, ile kosztuje budowa domu w takim standardzie, gdzie mamy zamontowaną pompę ciepła oraz okna wysokiej jakości. Także posłuchajcie, co mówi na ten temat pan Karol Metkowski. Jednocześnie dajcie też proszę znać w komentarzu, jak podoba Wam się układ tego domu, czy zrobilibyście coś być może inaczej, po swojemu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Koszt budowy takiego domu w podstawowym standardzie deweloperskim to około 5000 zł brutto za metr kwadratowy. Ten podstawowy standard możemy oczywiście poszerzyć o różne rozwiązania technologiczne, okna przesuwne, rolety, inne pokrycia dachu, systemy klimatyzacji, rekuperacji i różne rozwiązania technologiczne, które są dostępne na rynku.